Szlak by to kurwa trafił. Nie. Kto by pomyślał? Rozumiesz? Nawet ja miałem kiedyś prawdziwe. Pani sierżant Adriana Majger. Pan starszy sierżant Broda. Pani Danuto? Co? Będziemy tak stać i się na siebie patrzeć, czy mi otworzysz? Sorry. Komisariat na Gorczaku, starszy sierżant Broda. Tak jest jeszcze, ale właśnie wychodzi. Oczywiście, jak najszybciej. Ada, poczekaj. Co się stało? Człowiek spłonął żywcem przy barze na Kruczej. Matko. Nocą potrzebuje ludzi, żeby zabezpieczyć teren. Normalnie się nie da stąd wyjść o normalnej porze, no. Dzięki. Weź mi to wszystko spisz. Co, napatrzyłaś się już na naszego grilla? No, Związali go i spalili w samochodzie, a wrak już odholowali. czyli to mogą być porachunki. Wiesz, kim jest ofiara? Próbowałem trochę powęszyć w barze, ale dowiedziałem się jedynie, że mógł mieć na imię Darek. Aha. No, A blachy? spalone. Technicy będą próbowali je odzyskać. Ja się zajmę monitoringiem. Tam na sklepie jest kamera, która ma całkiem niezły widok na to miejsce. A ty spróbuj jeszcze rozpytać stałą klientelę baru, co? Zarzuć jakimś warkoczem czy coś, może tobie lepiej pójdzie. Oczywiście nikt nic nie widział ani nie słyszał. Standard na Gorczaku. Jedyne, co udało mi się ustalić, to to, że ofiara nie była zbyt rozmowna. Denat przychodził tam od niedawna, siadał w rogu i pił sam. A, jeszcze jedno. Chyba miał tatuaż. Jak? Sama zobacz. Ja pierdolę.
wygląda na to, że ofiara żyła i była przytomna przez cały czas. A sprawca zrobił to na środku ulicy i nawet nie zasłonił twarzy. Może nie zasłonił twarzy, ale proszę cię, z tej kamery mało co widać. Przybliżysz? No nie wiem, czy technicy coś z tego wyciągną. Ja też nie, ale tylko tyle mamy. Roześlę rysopis, no. Może ktoś go rozpozna. A ty masz coś? Tak, barman powiedział, że Denat miał charakterystyczny tatuaż. Znaczy, na początku myślał, że to znamie, ale jak się przyjrzał, to zobaczył, że to mała łezka w kąciku oka. Wypełniona czy pusta? No, jeżeli myślał, że to znamie, no to chyba wypełniona, nie? Dobra robota. Możesz iść do domu. Mogę naprawdę? Ja dopiero 3 godziny temu miałam skończyć. Nie, no wyprostuj się, Bęcwale jeden. No jak ty wyglądasz? No rób swoje, kobieta, nie się mnie czepiesz, no. No ale... No chociaż tą koszulę popraw, do spodni schowaj, jak psu z gardła. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani dzielnicowa. Można zapytać, co wy tutaj robicie? Zdjęcie. No bo ja dowód zgubiłem i chcę ogłoszenie zrobić, jakby ktoś znalazł. No właśnie. No bo jakby znalazł, no to zobaczy czyje i odda. A co? Nic. No, idziemy, Lolek, nie będziemy pani dzielnicowej przeszkadzać. Nie? Widzenia. Chodź, chodź. Cześć. Cześć. Ty wiesz, że Lolek się znowu w detektywa bawi? Zgubił dowód i teraz będzie rozwieszał po Gorczaku plakaty ze swoim zdjęciem. Tak jakby w okolicy nikt nie wiedział, jak Lolek wygląda. To wiesz. To może. Może znajdzie. Co wy wszyscy tacy dziwni jacyś, co? My tu gadu, a chłopaki sprawdzili blachy tego spalonego samochodu i masz tu jeszcze wstępny raport z sekcji zwłok. Przekażesz Noconiowi, bo ja idę sobie kisielek zrobić. No ale to co z tym samochodem? No jak to co? Nic. Blachy kradzione. Dobrze, idź robić ten kisielek. Dzięki. Dzięki. Blachy auta i wstępny raport patologa. Widzę, że się wyspałeś, co? Ty. Północy nie dał mi spać młody, a drugie pół ta sprawa. I co, wymyśliłeś coś? Zacząłem myśleć o tym tatuażu. Wiesz, takie sobie robią w więzieniach. Jak ta łyska jest wypełniona, no to w pewnych kręgach znaczy, że facet kogoś zabił. Czyli, że nasza ofiara to morderca po wyroku. Możliwe. No a 2 tygodnie temu z więzienia wyszedł Dariusz Dolega. Nie wiadomo czemu siedział tylko 12 lat. Kojarzysz? A coś więcej? To była taka głośna sprawa. Usłyszałem o tym w trakcie jakiejś innej sprawy. Nieważne. W każdym razie facet podpalił kamienicę, w której zginęła cała rodzina Uryniaków. Spłonęła, co ty nie powiesz. Niesamowity zbieg okoliczności. Myślisz, że to jakaś zemsta, samosąd? Nie wiem, ale mamy jakiś pierwszy trop, więc warto by się było temu przyjrzeć. Dobra, robi się. Właśnie dzwonili do mnie z patrolu. Ktoś widział osobę pasującą do rysopisu, który rozesłałeś wczoraj. Tego podpalacza.
Morderca zawsze wraca na miejsce zbrodni? Ty, na listonosz zawsze dzwoni 2 razy. To po co przyszedł? A ja wiem. Przecież to nawet nie musi być on, tylko ktoś podobny. A może to jednak zemsta za ten pożar w kamienicy? Zobacz, w jaki sposób on zabił. Stał i beznamiętnie patrzył, jak koleś płonie żywcem. Ty, Majcher, to jest całkiem niezła teoria. No. A wyczytałeś to w jakimś tygodniku kryminalnym? Raz. 00 do 08. Potrzebne wsparcie przy krótszej 6. Jasne. Stój, policja! No Soń, mamy go? Pierdolił na Majcher. Podejrzany po prostu rozpłynął się w powietrzu. Ściągnęliśmy na miejsce kilka patroli, ale nic to nie dało. A byliśmy tak blisko. Jedyny plus był taki, że tym razem monitoring zarejestrował wyraźnie twarz poszukiwanego mężczyzny. Można? No jasne, panie komisarzu, pan siada. No, nie. A co to pan? Trawę będzie jadł? Przecież to dobre dla królików, a nie dla prawdziwych mężczyzn. No. A, bo to przez juniora wszystko. No, mało śpię, dużo pracuję, to się chociaż odżywiać zdrowo chciałem. Słuchaj, Lolo, sprawę mam. Być może będziesz mógł mi pomóc. Ale ja? Gdzie? Dariusz Dolega. Kojarzysz? Nie. Facet siedział 12 lat za podpalenie i zabójstwo. A wcześniej był znany na Gorczaku, taki wiesz. Chłopak od mokrej roboty. A co mnie pan komisarz podpytuje, wypytuje? To, że ja przestępca jestem, to nie znaczy, że od razu wszystkich bandziorów na Gorczaku znam. Facet w sądzie twierdził, że nie działał na niczyje zlecenie. Ale coś mi tu śmierdzi, bo facet nie znał nawet swoich ofiar. Ja nic nie wiem i lepiej mi się dzięki temu śpi. Nie chcę się znowu babrać w tym bagnie. Powiedziałem nie. Odechciało mi się jeść. Białecki. Mateusz Białecki. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale możliwe, że dla niego pracował ten bandzior Dolega. Sprawdziliśmy tego Białeckiego. Obecnie prowadził dużą firmę deweloperską na Gorczaku, ale w przeszłości miał powiązania z półświadkiem. Wszyscy wiedzieli, że był zamieszany w śmierć rodziny Uryniaków, ale nie znaleźli na to dowodów. Dolega go krył te 12 lat temu. Ale może zmienił zdanie i dlatego zginął? Dzień dobry.
Mogę w czymś pomóc? Komisarz Afon, ceni sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Zastaliśmy Mateusza Białeckiego? Tak, to mój mąż. O co chodzi? Mamo, dlaczego przyjechała do nas policja? Chcemy z nim tylko porozmawiać. Czego chcecie? Chcemy porozmawiać o Piotrze Uryniaku i jego rodzinie. Olga, idźcie do domu. Nie tutaj. No i po co pani mi to pokazuje? Co ja mam z tym wspólnego? To jest sprawca podpalenia i zabójstwa sprzed 2 dni. A ofiara to Dariusz Dolega. Pierwsze słyszę. Ta? Siedział 12 lat za zabójstwo Uryniaków. Wyszedł niedawno. No, dlaczego nie dostał dożywocia, to już jest inna sprawa. Niestety nie mogę wam pomóc. Dariusz Dolega w sądzie zeznał, że działał sam. Ale z akt sprawy wynika, że się nieźle kumplowaliście. To jakieś pomówienia. Nic więcej nie powiem bez mojego prawnika. Dobra, nie ma problemu. Wzywaj sobie prawnika. Ale skoro mamy już zdjęcie sprawcy z monitoringu, to zaraz go znajdziemy. A jeżeli on nam powie, że to ty zleciłeś zabójstwo swojego kolegi, to wtedy prawnik będzie ci potrzebny. Ale tylko, żeby złagodzić wyrok. Nic mu nie zrobiłem. Nie wiedziałem, że już wyszedł z więzienia. No, chyba że mamy do czynienia z mścicielem. To wtedy będziesz po prostu kolejną ofiarą. Jego pan kojarzy? Przecież to Paweł. Jaki Paweł? Paweł Uryniak. Brat Piotra? Tego, który spłonął w tamtej kamienicy 12 lat temu? O proszę, robi się coraz ciekawiej. I co, jest okej? No dziękuję, panie komisarzu, no. Lepiej nie będzie, no. No. No co Danka od ciebie chciała? Sałatkę zapytać. Co? No na diecie jest. Masz jakieś nowe informacje? Na przykład alibi naszego dewelopera? Żona twierdzi, że cały czas był w domu. Żona to dość kiepskie alibi. Ale i tak prawdopodobnie sam nie działał. No. Za to mam adres tego Pawła Uryniaka. Był u niego patrol. Jego żona mówi, że nie widziała go od wczoraj. No proszę. No to warto by było się tam przejechać. Komisarz Afon, komisariat na Gorczaku. O Boże, znaleźliście Pawła. Czy wszystko z nim okej? Ja już wydzwoniłam do wszystkich możliwych szpitali. Na kostnicę nie będę dzwonić, bo nie mam odwagi. Wierzę, ale tam go nie ma. Co to jest? Nakaz przeszukania mieszkania. Jaki nakaz? Kiedy zgłosiła pani zaginięcie? Jeszcze nie zgłosiłam, bo Paweł wczoraj wyszedł bardzo wcześnie gdzieś, rano. Potem już nie odbierał ode mnie telefonu. Czy on jest w coś zamieszany? 12 lat temu zginął jego brat. Tak, to był koszmar. Cała jego rodzina spłonęła w tej kamienicy. Potem z Pawłem było bardzo źle. Ciągle pił. Nie potrafił się potem pozbierać. Oczywiście ja byłam przy nim, ale było ciężko. Niedawno z więzienia wyszedł człowiek odpowiedzialny za to zabójstwo.
Jak to, tak wcześnie? Spokojnie, długo się nie cieszył wolnością. Ktoś go zabił. Ja naprawdę nie wiem, gdzie jest mój mąż. Pan myśli... Jezu. Nie. To niemożliwe. Znalazłem coś. Przepraszam na chwilę. Pani mąż ma w komputerze zdjęcia Białeckiego, który był zamieszany w śmierć pani szwagra. Wie pani coś o tym? Nie. A co jest na tych zdjęciach? Dobra, zapytam inaczej. Czy to jest pani mąż? Czy to jest pani mąż? Tak. To gdzie on teraz jest? Nie wiem. Chce pani odpowiadać za współudział w zabójstwie? Nie wiem. Nie wiem. Hańba! Ktoś zerwał flagę. Jakiś troglodyta. Jaką flagę? Jak to jaką? Naszą. Państwową, biało-czerwoną, wisiała przed urzędem. A ktoś, kto szarga symbole państwowe, chyba podlega jakiejś karze, nie? A pan co? A pan tylko te krzyżówki, tak? Panie Mastalerz, spokojnie. W pana wieku nerwy to nie jest dobry pomysł? Ja wiedziałem, że wy nic nie zrobicie, a ten profan tam chodzi bezkarnie po ulicy i co? I nie wiadomo, co jeszcze jest w stanie z tą flagą zrobić, tak? Aha. Co tu się dzieje? Pan Mastalerz jak zwykle na tropie wielkich przestępstw. Książkę trzeba będzie niedługo o tym napisać. Pani Dzielnicowa, pani mi musi pomóc. Natychmiast. Ale... No mówił pan, że tutaj gdzieś uciekał. Jest pan pewien? Do końca, tak to jest, tak jest. Zasiali góra. O, słyszy pani? Już kogoś ci troglodyci dopadli. Do końca, wszystko. A mam ci o 3 mendele, w domu 2, w domu 2. A- Żadno mi się nie Przepraszam? podoba, tylko ta. Przepraszam, co pan tutaj robi? Ja? Kto się upodarł i chciałem tylko zacerować, bo to chyba nie przystoi. To ten pana troglodyta? No, chyba tak. Ja? Ja nie jestem żadnym troglodytą, proszę pana. Tylko wykładowcą na kulturoznawstwie. Nie ocenia się książki po okładce, chyba że się ma wąskie horyzonty. Co, że niby ja mam wąskie horyzonty, tak? Pan sobie nie wyobrażasz, jakie ja mam szerokie horyzonty. Moje horyzonty są tak szerokie jak morze, jak Sierżant Bałtyk. Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Wszystko z panem w porządku? Tak, a co? No bo ja powinnam pana zatrzymać za przywłaszczenie mienia tak naprawdę, no ale... Dobrze, niech już pan zostawi tę flagę. Znajdziemy nową i przywiesimy w tym samym A miejscu. po co nową? Tę trzeba naprawić. Wy wszyscy tylko nowe i nowe. W ten sposób nie powstałoby żadne dziedzictwo, ani kulturowe, ani obyczajowe, ani naukowe. 1000 osób przeszło koło tego i nikt nic z tym nie zrobił. Urzędnicy też, a im chyba powinno najbardziej zależeć. Ja będę teraz odpowiedzialny za kradzież? No, moim zdaniem to... Medal się panu należy za obywatelską postawę, a jeżeli jeszcze ktoś taki edukuje na młodzież studencką, o, to ja jestem spokojny o przyszłość naszego kraju. Ku chwale ojczyzny! No. Pani Dzielnicowa, ja wycofuję to zgłoszenie w całości. Ale dobrze, panie Kaziku, no trzeba reagować na takie rzeczy. Zaraz dopełnimy formalności, ja tylko się wpiszę. Panie Kaziu, mogę pana prosić na chwilkę? Mnie, a po co? Co tu się dzieje, przepraszam? Gdzie? No tu. Danka, ja cię dobrze znam i wiem, że od wczoraj coś kombinujesz, nie? Ja? No w życiu. O, Majcher, szukałem cię. Poczekaj chwilę. Nie poczekaj. Tylko dostałem informację, że żona podejrzanego o morderstwo najpierw zadzwoniła na nieznany numer, a teraz się przemieszcza. Dobrze, to ja później z panem dokończę. Danuta? Co? Zaczynało mnie to denerwować. O co im wszystkim chodziło, w szczególności Dance.
Nie dość, że sprawa spalenia żywcem była skomplikowana, to jeszcze wszyscy zachowywali się, jakby coś przede mną ukrywali. Jak się okazało, żona podejrzanego też nas okłamała. Tutaj przyjechała, jesteś pewny? No i telefon loguje się tutaj od pół godziny. Czeka na kogoś. Nie wiem, gdzie jest mój mąż. Pieprzona kłamczucha. Stać, policja! Stój! Stój! Ja nic nie zrobiłem! Wysiadaj. Odsuń się od drzwi. Łapa. Łapa. Ale pomyliliście się. To nie ja. Druga. Zachowaj powietrze, psycholog. Pogadamy sobie na komisariacie. Ile razy mam to jeszcze powiedzieć, co? To nie ja. Mamy twoje zdjęcia z miejsca zbrodni. Miałeś zajebiście dobry motyw. Ale to nie ja, ktoś mnie wrabia. Dobra. Dobra, załóżmy dla zabawy, kurwa, że to nie ty. To po co się ukrywałeś, co? Pracuję jako taksówkarz. Odwoziłem kogoś wczoraj wieczorem spod tego baru, tam gdzie to się stało. I facet pyta mnie, czy to ja spaliłem dolegę. Ja wtedy nie wiedziałem, o co mu chodzi. Myślałem, że jest pijany albo ma o mamy. Czyli jednak ktoś coś wiedział, pieprzony kurczak. A jak mi żona powiedziała, że byliście u nas i że znaleźliście zdjęcia Białeckiego, to wiedziałem, że muszę uciekać. Ona mi tylko przywiozła rzeczy. Ale ty wiesz, że to się kupy nie trzyma. Miałeś zdjęcia Białeckiego na komputerze. Dolega zabił ci rodzinę. Sam mi powiedziałeś, że byłeś na miejscu zbrodni. Więc przestań mnie, kurwa, okłamywać. Ale pan nie rozumie. To była moja wina. To przeze mnie mój brat Piotrek i jego rodzina nie żyją. Bo? Ja pożyczyłem pieniądze od Białeckiego. On mnie zmusił. Podsunął mi do podpisu akt sprzedaży mieszkania i podpisałem się za brata. No. I dlatego właśnie spaliłeś dolegę i postanowiłeś się zemścić na Białeckim. Chciałem. Przez te wszystkie lata chciałem, ale nie zrobiłem tego, to nie ja. Dobra. Koniec pieprzenia. Boże. No, on ci raczej nie pomoże. To niemożliwe. To niemożliwe. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego wy mi to robicie? Czego wy, kurwa, ode mnie chcecie? Zabierz go na dołek. A może rzeczywiście to nie on? Majchera, ty coś piłaś, czy... Proszę cię, obserwowałam was za lustrem. Mówicie, no coś mi tu nie gra. No ale co ci nie gra? Facet udaje wariata, żeby się wymigać. No to jest klasyk. No co, ty się znasz na robocie może, ale na ludziach to nie bardzo. Mówię ci, on się nie spodziewał tego, co zobaczył na tych zdjęciach. Posiedzi sobie trochę na dołku, to sobie przypomni. Śpiąca królewna, kurwa! Krata! Uważaj, bo cię kiedyś ukradną. Serio, panie Wacku? Jakaś kobieta wrzuciła do śmietnika, a to mi na zabawkę nie wygląda. Ty, to są dokumenty Białeckiego. I to sprzed lat. No co, czeka nas długa noc. Sorry. Szybko okazało się, że tą tajemniczą kobietą, która wyrzuciła te niecodzienne śmieci, była żona Białeckiego, który najprawdopodobniej był zamieszany w sprawę zabójstwa sprzed 12 lat. Dlatego natychmiast wysłaliśmy po nią patrol.
O co państwu chodzi? Nic nie wiem o tym pistolecie i dokumentach. Dobrze, czyli one się... Same się wyrzuciły. Same się wyrzuciły, zapiszę. Same... Wyrzuciły. Ktoś panią widział. To się pomylił. Dobra, załóżmy, że tak było. Czyli co, kto miał jeszcze dostęp do tych dokumentów? O, pani syn. Czyli co, no chyba jego będziemy musieli wezwać na przesłuchanie, nie? No, szkoda chłopaka. Mhm. Jesteśmy razem 15 lat. Zawsze był dla Michasia dobry, ale... Coś się zmieniło. Tak, po państwa wizycie zrobił się jakiś dziwny. Wiem, gdzie trzyma papiery. Nigdy mnie to nie interesowało, ale teraz przejrzałam kilka. I postanowiła się pani ich pozbyć. Tylko jakimś dziwnym trafem trafiły na sam wierzch śmietnika. Mąż dorobił się na handlu nieruchomościami. Z papierów dowiedziałam się, w jaki sposób przejął kamienicę, w której mieszkali Uryniacy. Później w tym miejscu po kamienicy zbudował to swoje centrum handlowe. Widziałam skargę Piotra Uryniaka, korespondencję z Dolegą, z Pawłem Uryniakiem. Nie chcę, żeby mojego syna wychowywał morderca. Ja specjalnie chciałam, żeby te dokumenty ktoś znalazł. Nie mogła pani sama ich do nas przynieść? Nie. Dowiedziałby się. Nie wiem, co by mi zrobił. Boję się. Gdzie jest teraz pani mąż? Pewnie w domu. Gosposia kończyła o 9:00. Miał potem zająć się Michasiem. Dobrze. Proszę przez jakiś czas się nie ruszać z komisariatu. Panie komisarzu, ja skłamałam. W sprawie alibi męża. On tej nocy, on nie był ze mną. Poszedł spotkać się z tym Dolegą. Dolega chciał od niego jakieś pieniądze. Ten Białecki to jednak nie miał sumienia. Bo? Nie tylko Uryniaków tak urządził. Wykupywał nieruchomości za bezcen na aukcjach komorniczych i wysiedlał lokatorów. Oczywiście za wszelką cenę. Historia stara jak świat. Ale z kamienicą Uryniaków było inaczej. Chciał tam postawić centrum handlowe. Większość mieszkań wykupił po cenie rynkowej, ale problem zaczął się, kiedy przyszło do mieszkania Uryniaków, bo się stawiali. No i tu z pomocą przyszedł Paweł Uryniak, który podpisał się na akcie notarialnym za brata. Jest też nakaz eksmisji. Miał go wykonać Dolega i jego kumpel. No i wszystko zaczyna się składać. A, technicy sprawdzili też bilingi Białeckiego. Kilka razy dzwonił do Pawła Uryniaka. Zapomniałam ci powiedzieć. To co, oni byli w zmowie? Z facetem, który był współodpowiedzialny za śmierć jego brata? To albo mu groził. Zaraz się dowiemy. No co? Co? W środku jest dziecko, więc wiesz, musimy to załatwić jakoś tak delikatnie. No, kiedy ja nie byłem delikatny, co? Idziemy tyłem.
złego nie zrobiłem. Policja! Rzuć to! Nie wiem, jakim cudem spierdoliłeś z dołka, ale teraz się już nie wywiniesz. On musi mi za to zapłacić. Zostaw chłopaka. Co on ci zrobił? On mi wszystko zabrał. Przez niego cała moja rodzina. Słyszałem ich krzyki. Próbowałem otworzyć. Nie mogłem. Nie dałem rady. Słyszałem, jak oni tam umierają. Ty jesteś Piotr Uryniak. Ten, który miał zginąć 12 lat temu. Zabiłeś już Białeckiego i Dolegę. Co ci zrobił ten dzieciak? Ja temu mordercy chcę zabrać wszystko. Tak jak on zabrał mnie. Nic mu już nie możesz zabrać, on nie żyje. To koniec. Masz rację. To koniec. Spokojnie już po wszystkim. Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego Białecki się z panem kontaktował? Bo chyba myślał, że mam coś wspólnego ze śmiercią Dolegi. Chciał sprawdzić, czy jemu też coś nie grozi. Piotrek, coś ty zrobił. Ja nie mogę uwierzyć, że przez te wszystkie lata on się nawet ze mną nie skontaktował. Znaleźliśmy przy nim dokumenty. Wygląda na to, że zmienił tożsamość i po pożarze kamienicy zaszył się gdzieś w Niemczech. Wrócił, kiedy się dowiedział, że Dolega wyszedł. Pewnie nie mógł sobie poradzić z tym, że człowiek, który bestialsko zabił jego rodzinę, jest na wolności. Na mnie też chciał się zemścić. Jak to? No przecież próbował mnie w to wszystko wrobić. No tak. Nie ukrywał twarzy i mało brakowało, że pan by za to wszystko odpowiedział. Ja nie wiedziałem, że to się tak skończy. Oni wtedy mieli go tylko nastraszyć. Pewnie z nimi walczył. Bronił się. On zawsze taki był. Był lepszym człowiekiem ode mnie. Paweł, radzimy sobie z tym. Ale to moja wina. To wszystko przeze mnie. Kocham cię. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Jakim cudem uznali tego Piotra Uryniaka za zmarłego, to... Nie zrobili badań DNA. No tak, no ale przecież powinni je zrobić. Takie są procedury, jeżeli nie da się inaczej zidentyfikować ciała. Tak, procedury, a rzeczywistość wiesz jak jest. Znaleźli zwłoki żony, dziecka i trzecie ciało, no to założyli, że to Piotr Uryniak. Tylko pomylili je ze wspólnikiem Dolegi. A Dolega dowiedział się później, że Piotr Uryniak żyje i trzymał gębę na kłódkę. Cała ta historia jest popierdolona. O, dobrze, że chociaż dzieciakowi Białeckiego nic się nie stało. Nic się nie stało? Facet najpierw zastrzelił mu ojca, a potem strzelił sobie przy nim w łeb. No tak. Ja pierdolę. No. Wiedziałam, że miałam rację. Paweł Uryniak przez 12 lat żył z poczuciem winy, że zabił własnego brata. Nie potrafiłam sobie nawet wyobrazić, co czuł, kiedy dowiedział się, że jego brat zginął po raz drugi. Tym razem naprawdę. Pani dzielnicowa, komendant panią prosi. Nie? I ciebie przysłał? No ta, co? Śmierdzi mi to ściemną na kilometr. No ale dobrze, chodźmy. Niech żyje, żyje nam! 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Majkę! Kochani, przecież ja nie
No i co z tego? Powiedziałeś mi przecież, że nigdy nie miałaś prawdziwej imprezy urodzinowej z tortem, z balonami. No to musieliśmy natychmiast to zmienić. No zobacz, teraz wszystko tu jest. No, to teraz sobie możesz wybrać, czy za poprzednie, czy za następne urodziny. Ty też wiedziałeś? Oj, wszyscy wiedzieli. Siadaj! A dlatego ty tak z tym telefonem, tak? Ty nie gadaj, tylko patrz. Ada, wszyscy cię tu bardzo szanujemy i bardzo lubimy, bo ty jesteś wspaniała. I chcieliśmy ci bardzo podziękować. Za to, że pani dzielnicowa nauczyła mnie, że baba też czuje. Za profesjonalizm. Za najpiękniejsze warkocze na Gorczaku. Za to, że zawsze można na ciebie liczyć. I za to, że masz serce po właściwej stronie. To ja montowałem. To było widać. Nie no, kochanie, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, no. Majcher, ty już lepiej nic nie mów, tylko wiesz. No. Za Majcher! Za Majcher! Jesteś świetną policjantką. Dziękuję, no. Kroisz tort. Dziękuję, no. Dzięki. Dziękuję bardzo. Częstujcie się. No, chwilatka. Dzięki. Dziękuję. Jeden szybki ruch i panna wykrwawiła się na miejscu. Zobacz, co znaleźliśmy w łazience. Była w ciąży? Chcę spotkania z tym chujem. Z Andrzejem w sensie? I ty mi w tym pomożesz. Ty skurwysynu! Do babci przyszłam. Do Marii Potocznej znaczy się. To świetnie. Ale jej też tu nie ma. Strzelaj. No co ty kurwa, Andrzej?